Wylądowaliśmy na lotnisku międzynarodowym w Budapeszcie. Lot trwał, słuchajcie, około 2 godzin jedynie, choć planowany był na dłużej. Ale dobra, nie będę Was zanudzał tymi technicznymi szczegółami, bo Budapeszt stoi przed nami. Zdecydowanie ciekawsze rzeczy tu są do opowiedzenia. Także ruszamy. Do centrum miasta przemieścimy się autobusem. Linia 100F. Zapłaciliśmy niespełna 9,5 funta za 2 bilety za autobus, który dowiezie nas z lotniska do centrum miasta. Ani jedynie 2 noce tutaj, w związku z tym postaram się Wam pokazać, co udało nam się ugryźć przez ten czas. Budapeszt przywitał nas piękną pogodą i już od pierwszych chwil zrobił na nas dobre wrażenie. Zmierzamy do hotelu i chciałbym, żebyście nam towarzyszyli w tym spacerze. Wielkie kasyno, tym razem w przebudowie, ale podczas przebudowy nadal otwarte. No zobaczcie, Las Vegas. Jak w wielu stolicach do dyspozycji mamy hulajnogi również. Żona obawia się, że zęby wytłucze, w związku z tym pospacerujemy tym razem. Zamek Królewski, prawdopodobnie to właśnie ten. Tam mamy basztę rybacką, gdzieś tam w oddali. Tam całkiem w prawo, nie, w lewo, to mamy kościół Macieja. Dobra, pogubiłem się, ale... Żona wie. Tak, żona wie to raz, a 2, absolutnie się tym nie przejmujcie, ponieważ teraz to my tylko w drodze jesteśmy do hotelu. Musimy zrzucić rzeczy, na pewno musimy przebrać się w coś normalnego i wtedy zaczynamy już takie normalne zwiedzanie. No i 2 razy sprawdzę nazwy, zanim nagadam Wam głupot. No zobaczcie, jak trzeba być ostrożnym, żeby teraz wybrać właściwy kierunek. Popatrzcie na te kierunkowskazy, to jest coś niesamowitego. No powiem Wam, że grzeje nieziemsko i czym prędzej gnamy do hotelu się przebrać. Dobra, dotarliśmy w końcu, słuchajcie, do hotelu, który mamy wynajęty, a hotel nazywa się Regnum Residence. Hotel mamy zabukowany wcześniej, a teraz musimy dopłacić za podatek lokalny. Dokładnie, słuchajcie, zapłaciłem 3,56. Tak to wygląda tutaj. Jak to zwykle bywa z naszymi wyjazdami, ponieważ jestem trochę busy, no to moja małżonka rezerwuje nam hotele. Dlatego właśnie teraz sprawdzimy, jak jej poszło. No oczywiście ten hotel jest tylko i wyłącznie tak naprawdę, żeby przebrać się, zdrzemnąć chwilę, bo plan w Budapeszcie mamy niesamowicie napięty. Lecimy zatem do pokoju. Okej. No i chyba jak na 2 noce to poszło jej całkiem nieźle, myślę. Jak Wy uważacie? Spać jest gdzie? Znaczy dla mnie, bo nie widzę drugiego łóżka. Pan w recepcji powiedział, że kawę, herbatę, wodę mamy oczywiście do dyspozycji, ale przejdźmy tutaj kawałek dalej. Co my tu mamy? Okej, szafkę. Mamy również safe, suszarkę, biurko. Tutaj przy wejściu szafę. Mamy również łazienkę. Całkiem zacna, fajna. I toaletę. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, wróćmy na chwilę tutaj, co specjalnie polowała moja żona. Mamy balkonik. Okej. Udało nam się. Słuchajcie, wcale niełatwo było tutaj wyjść, ale zobaczcie, mamy balkonisko. Jeszcze. I zobaczcie, całkiem ładnie tutaj wygląda. Całkiem ciekawy widok mamy na kawałek Budapesztu. Ale powiem Wam jedno, o niczym innym nie marzę teraz, jak tylko zmienić ciuchy na coś lżejszego i może napić się szklaneczkę jakiegoś zimnego napoju. Lecimy. Nareszcie przebrani. Zdecydowanie fajnie jest w ten sposób. Teraz
szybciutko ładujemy baterię, a popatrzcie w jaki sposób, o takim piwkiem, wasze zdrowie. Ładujemy baterię, słuchajcie, bo program jest bardzo napięty. Wieczorem pływamy po Dunaju i postaramy się porobić kilka fajnych ujęć świetnie ponoć oświetlonego Budapesztu. Natomiast jeszcze w międzyczasie mamy kilka punktów do odwiedzenia. Zatem nie marnujmy czasu, lecimy. Zobaczcie kochani, a tu mamy nowotel w Budapeszcie. Jakkolwiek by nam się on kojarzy. Ale jedno co wam powiem, to pogodę mamy mega. Dobra, słuchajcie, przed nami baszta rybacka. 인솔자 자격증은 Gdzie teraz idziemy? Jak to królewicz idzie do zamku. No i jak widzicie, da się wychować żonę. Zatem do zamku. Lecimy. Świetne miejsce. Wejście na ogrody absolutnie bezpłatne.
Patrzcie na to, patrzcie jaką ławkę wywalili. Jedną wielką, dużą, która nie dość, że jest do siedzenia, to jeszcze odgradza część od szyn tramwajowych. Zobaczcie, w jedną, w drugą stronę. Jedna wielka, ogromna ławka. Niesamowite. Godzina 18, nadal świeci słońce. Na 21 mamy zaplanowany rejs po Dunaju. Przejść musimy. Nie wiem, czy to będzie widać. O, nie sądzę, ale nie do tego mostu tutaj, tylko do tego mostu tam pod tym mostem. No to ładnych parę kilometrów. Most linowy. Ale fajny design. Zobaczcie, jakie fajne krzesełka porobione tutaj z metalu. No i w końcu mamy miejsce, gdzie karmią. W związku z tym może znajdziemy coś, czym nakarmią i nas. No zobaczymy. W sumie to żeśmy jeszcze nic nie jedli. Prawda, kochanie? Żyjemy miłością. No dobra. No dobra, jakbyście szukali tej ulicy z jedzeniem, to jesteśmy tutaj. Z 6 października ulica? Myślę? No, chyba. Fabryka. Bazylika Świętego Isztwana. Na górze. Myślę sobie. Zobaczymy, zamówimy małe co nieco. Ponoć żarcie jest absolutnie wyśmienite. Hungarian for me, please. No to jak widzicie, jeszcze domówimy do tego piwo. Pójdziemy na zewnątrz, usiąść przy stoliku i jeszcze kawałek drogi przed nami. Dobra, jesteśmy w knajpie Retro Langosz i jak sama nazwa wskazuje, zamówiliśmy langosza. Ja oczywiście z 4 serami, bo uwielbiam sery. Ewa typowy węgierski. No i sprawdzimy teraz specjalnie dla Was, czy jest przereklamowana ta knajpa, bo cieszy się bardzo dobrymi opiniami, czy też nie. To wszystko dla Was oczywiście. Za żarełko w tej knajpce zapłaciliśmy 7,5 tysiąca forintów, czyli jakieś 21,5 euro, a za piwo 2600 forintów, 7,5 euro. Tak wyglądają ceny. Dobra, drobne podsumowanie. No może przypaść do gustu albo też nie. Cała tajemnica jest w placku. Smażone na, takie mam wrażenie, smażone na głębokim oleju. Smakuje trochę jak racuchy, a dodatki do tego już w zależności od upodobań. Słuchajcie, to jest lodziarnia, gdzie lody przygotowują w kształcie róży. Niesamowite. Idziemy to wypróbować. Ja absolutnie już nie mam miejsca na żadne lody, ale koniecznie musimy to wypróbować. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zmusimy się specjalnie dla Was, żeby wypróbować, czy są smaczne i czy wyglądają dokładnie tak, jak opisują to na różnych forach internetowych i pokazują na różnych zdjęciach. Wow. Wow. Patrzcie na to. To jest po prostu jakieś pojechane. No dobra, mamy takiego loda i teraz go opitolimy, no. Co zrobić? Ewa, pokaż swojego. A moja małżonka wybrała sobie takie coś.
To jest po prostu pojechane. No nic, jemy. Zwróćcie uwagę, w jak szalony sposób ja dla was się poświęcam, no. Specjalnie dla was. Powiem wam, że no nie powiem wam, co urywa. Miodzio, polecam. W tle z budynkiem parlamentu. Wiecie co? Zrobiliśmy 15,5 km dzisiaj od przylotu do Budapesztu, także trochę intensywnie. Kilka rzeczy żeśmy widzieli, kilka rzeczy żeśmy nagrali, mnóstwo zdjęć żeśmy porobili. No chcemy jeszcze koniecznie zobaczyć wzdłuż Dunaju, jak Budapeszt świeci. Także to jeszcze przed nami dzisiaj. Zobaczcie tam w tle, ludziska wysiadają z tej łajby. Nie wiem, z której strony są wiosła, z której nie, no ale będziemy tym płynąć po Dunaju. Trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że zdąży się też ściemnić jeszcze w międzyczasie. Thank you. Run, Forest, run. Good evening, thank you. I zasuwamy na górę. Ciepło nie będzie, ale za to widoki powinny być bardzo sympatyczne. Wasze zdrowie. Najlepszości. A więc z technicznych rzeczy to zdecydowanie polecam stawić się na rejs kilka minut wcześniej, bo warto jest zdobyć to miejsce tutaj na górze, a nie na pokładzie niżej. Stąd widoki są zdecydowanie ciekawsze. Oczywiście pewnie bardziej będzie wiało, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Rejs odbyty, mam nadzieję, że filmy i zdjęcia będą wam się bardzo podobać. Do zobaczenia, kochani, jutro. Słuchajcie, no udało nam się zwlec z Wyr, co prawda nie o godzinie 6, tak jak było w planie. Mamy godzinę w 9:30. Przekąsimy śniadanko i zasuwamy, ale pozwoliliśmy sobie na to, ponieważ okazało się, że wczoraj zrobiliśmy 70% planu
W związku z tym mamy odrobinę marginesu czasowego teraz. Widzicie, mamy teraz 25, prawie 26 stopni, a ma być tylko gorzej. Także będziemy bawić się wyśmienicie. A wy gotowi? To zasuwamy. Dobra, szybciutki spacer, kochani. Jesteśmy w parku Elvisa Presleya. Absolutnie nie mam pojęcia, czy to będzie widać, słuchajcie, ale wokół tej mini fontanny pływają normalnie akwariowe rybki. To są gupiki, molinezje, jakieś złote rybki, coś niesamowitego. Ktoś sobie walną takie naturalne, wielkie akwarium. Szukamy jakichkolwiek znaków, związków z Presleyem tego parku. Dość ciężko znaleźć. Mamy jakąś rzeźbę. No nijak ona do Presleya jest podobna, ale zresztą no napiszcie w komentarzu sami, no co sądzicie, to chyba nie ma związku z Presleyem. A jak ma, to nie mam pojęcia jaki. Może wy wiecie, dajcie znać. Że gdyby było więcej czasu, to bym szukał tego Presleya, ale mimo dobrych chęci wracamy jednak teraz na most, bo musimy dostać się do wyspy. Jesteśmy na moście Małgorzaty, pokażę wam teraz. Mamy kawałek do przejścia, a udajemy się, mam nadzieję, że będziecie widzieć, tam jest taki łącznik z wyspą Małgorzaty i tam mają odbywać się jakieś pokazy. Lecimy tam, zobaczymy, co będzie się działo. Zobaczcie, jakimi fajnymi jeździdełkami można się przemieszczać po Budapeszcie. Niezła jazda, co? No mi też się podoba. Odrobina wody, a przy okazji jeszcze cień. To świetny pomysł, bo tak naprawdę, słuchajcie, no mamy przedpołudnie, temperatura jest po prostu nieziemska. Powyżej 26 stopni teraz w cieniu, w słońcu, wierzcie mi, odczuwalna jest zdecydowanie większa. I przy muzyce Vivaldiego taki oto pokaz. Jak wam się podobał? Dajcie znać w komentarzach. No dobra, walniemy krótki spacer po tej wysepce. Moja żona stanęła z dziećmi w kolejce po lody. Jest naprawdę ciepło. Co za tym idzie, krótka przerwa na uzupełnienie płynów. Może jakieś regionalne piwo. Nie jestem smakoszem piwa, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Zasuwamy dalej z powrotem do mostu. A stamtąd, Ewa, gdzie uciekamy teraz? Będziemy szli po stronie Pesztu. Peszt. No tak, ileż można w budzie siedzieć. Mosty Dunaj, wspaniała architektura. Pojechane to miasto trochę jest fajne. Jeszcze trafiliśmy w wyborną pogodę.
Budynek parlamentu po raz kolejny za dnia, tylko od trochę innej strony. Mają rozmach. No jak widzicie, do samego budynku parlamentu niestety dostać się nie można, bo jest taka barierka tutaj wzdłuż. Natomiast jesteśmy wystarczająco blisko, żeby podziwiać przepych tego budynku. A tutaj z przodu jeszcze stoi kilka mundurowych, w razie czego gdyby ktoś jednak nie zrozumiał karteczki, jaka się tu znajduje, że wstęp jest wzbroniony. Zakładam, że oni są po to, żeby żeby poskładać gościa w chińskie tamagotchi albo cokolwiek takiego. To jest absolutnie pojechane, no to jest obiekt na obiekcie, ja nie nadążam z tym wszystkim, a jeszcze dodatkowo gonię, bo zgubię żonę, a jak wiadomo niełatwo znaleźć następną, jest tutaj. Zobaczcie, jaki ogromny plac jest przed budynkiem parlamentu. Kolejne remonty, budowle. Plac jest przeogromny. Spróbujemy teraz kupić dobowy bilet na komunikację, ale to mam nadzieję, że będzie nie tylko na metro, ale również na autobusy i na tramwaje. Zrobimy to w takiej maszynie, zobaczcie. Przy wejściu do metra ona się znajduje. No dobra, przygodę z budapeską komunikacją zaczniemy od tramwaju. I to takiego, zobaczcie, posz. No i powiem wam, że warto kasować bilety, bo właśnie mieliśmy kontrolę. Znaczy, kasować to pół biedy, warto je mieć, bo mieliśmy właśnie kontrolę biletów. A dopiero co żeśmy wsiedli do tramwaju. I ponoć jest to bardzo częste zjawisko. Wydeptaliśmy następne 500 kroków po to, żeby ją znaleźć. No ale znaleźliśmy, mamy to. Las Vegas w Budapeszcie, zobaczcie, kasyno Tropicana. Wow, wygląda ekstra. No nie ma budżetu tym razem, żeby zostawić tu kilka miedziaków. Zobaczcie, bardzo popularne tutaj te wiatraki takie, które rozpylają jeszcze wilgoć. Strasznie fajna sprawa. Zobaczcie, chimney cake. A tak naprawdę, a po węgiersku jak to się nazywa, Ewa? Chyba takie to nazywają właśnie. Okej. To taki komin w sumie. Takie trochę tradycyjne węgierskie. Będziemy to kosztować. Zobaczymy, jak to smakuje, słuchajcie. Dobra. Spróbuję to rozpakować. O. Takie śmieszne ciacho do skubania. Wzięliśmy to w wersji z orzechami. No niezłe. Niezłe nawet. Polecam. Spróbujcie. W końcu tradycyjne. Przed nami synagoga w Budapeszcie. No i synagoga była w planie do zwiedzania, ale niestety piątek, a w piątek okazuje się, że kasy biletowe są czynne tylko i wyłącznie do godziny 3, a wejście zamykają o godzinie 4.
W związku z tym, no niestety, nie zajrzymy do środka i pokażę Wam ją tylko z zewnątrz. Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Może następnym razem. Dobra, plan jest taki, następnym wyzwaniem będzie trolejbus. Przejedziemy trolejbusem sobie teraz. Trolejbus taki. Trolejbus, nie? Wielki Anantara Hotel i słynne New York Cafe. Bardzo popularne miejsce. Tutaj porobię parę fotek. Nie chcę za dużo nagrywać filmów, no bo byśmy musieli zaglądać komuś do talerza, a to absolutnie nie ma sensu. Chcemy spróbować gulażową zupę tutaj, bo opinie na ten temat bywają różne. Weźmiemy New York Cocktail. Sprawdzimy, jak smakuje Hungarian Old Fashion. To jest drink z whisky, koktajl z whisky. No i zobaczymy. Jak wystarczy nam miejsca, to może jeszcze jakąś kawę na deser. Faktycznie pojechana ta knajpa, wszędzie w sumie. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Zaczęli od koktajli. Mój z whisky. Jeszcze nie próbowałem. Zaraz będziemy próbować, a mojej małżonki New York. Taki o. No dobra, kochani, kolejny punkt programu to będzie zupa gulażowa. Patrzymy, czy daje radę. No, jak zupa gulażowa. Wiecie co? Musicie przyjechać tu sami, spróbować i wyrazić swoją opinię. Mi smakuje. Jest pikantna. No, i jest pikantna. I w sumie jest fajna, bo jest pikantna. Takie cudo znalazłem, zobaczcie. Siedzi sobie na coś a la hydrancie. Dochodzimy do Alei Andrassiego. Jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Budapesztu, Aleja Andrassiego, albo jak źle wymawiam, to wybaczcie. I łączy ona, znaczy my kierujemy się teraz do placu Bohaterów, a łączy ona, Ewa, z drugiej strony? Plac Elżbiety. O, plac Elżbiety. Plac Elżbiety z placem Bohaterów. Pogoda cały czas bajkowa. Rewelacja. Sprawdzę dla Was. 29 stopni. Pokazuje pogodynka. Wydaje mi się, że jest odrobinę więcej. Fantastycznie. Do stacji metra idziemy. To taki nasz kolejny plan, który żona przyuważyła. Czekajcie, spróbuję Wam pokazać. Chiński bank. Nie wiem, czy będzie widać. Jak nie, to oczywiście wbijajcie na Instagrama, tam będą fotki. Ktoś wymyślił taki wykusz. Wow, całkiem sympatycznie to wygląda. Dobra, wozimy do metra. Żona się uparła, że będziemy oglądać stare metro. Jedna z najstarszych linii w Europie. Druga najstarsza po londyńskiej. Zobaczcie, jak to wygląda, niesamowite. Zupełnie inny styl, nieprawdaż? No i pojedziemy sobie linią metra, zobaczcie, jaka jazda. Widzicie, stary styl. Wszystko bliziutko, ale to nic, bo tu jeszcze kierowca ma specjalne lusterko, żeby wiedzieć, czy wszyscy wsiedli. No i zobaczcie, parę minut później jesteśmy na placu Bohaterów. Może to ze względu na tęsknotę za Barceloną, ale mam wrażenie, że te niektóre budynki tak trącają trochę architekturą Gaudiego. Oczywiście, że to nie jest to samo, ale bardzo podobne. Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu.
Zobaczcie, co tu wyrosło w tym parku. Niesamowite, nie? Idziesz i takie coś. Ha, to ciekawe. Termy Szecheniego. Nigdy nie jestem pewny tej wymowy, ale oczywiście nazwa poniżej, powyżej. Zobaczcie, takie ciepło tutaj bucha. Niesamowite, że to wszystko z ziemi, nie? Tak nam się spodobało metro, że teraz smarujemy tutaj z tego parku. W sumie tu byliśmy jeszcze w termach po drodze zapytać, ale pani powiedziała, że tak drogie wynajęcie strojów jest, że lepiej jechać do Decathlonu i kupić sobie, a my w hotelu mamy, tylko nie wzięliśmy, bo to nie było w planie, no ale nieważne. Głębiej to będzie nowsza linia metra w Budapeszcie. M2, ale klimatyzacja działa lepiej tutaj. Tak trochę podobnie jak w większości miast. Ta stara urzekła mnie bardziej. Nie no, brakuje nam już miejsc do odwiedzenia. Więc tak, jedziemy na to wzgórze Gellerta. Tak z nudów, no bo tyle punktów żeśmy już natrzaskali, że w sumie zrealizowaliśmy wczoraj ten plan. Wczoraj ten plan, co był na 2 dni. Dzisiaj ten plan, którego nie było, a jutro to nie wiem, co będziemy robić. No, posiedzimy w hotelu. Tramwajem tym razem na wzgórze Gellerta. Także zasuwamy tam, no bo wieczorem kolacja na dachu. Teraz wyobraźcie sobie, czego ja oczekuję od tego, co będzie na górze, skoro tyle schodów mam do zrobienia. Dobra, nieważne. Tego, że odpierdzieliliśmy się troszeczkę jak stróże w Boże ciało, to jest to, że mamy kolację na dachu. Nazywa się to Top Roof Bar 360. Dobra, nie będę kaleczył, oczywiście zobaczycie napis na ekranie. No w każdym razie zasuwamy, bo okazało się, że on nie jest tak blisko, jak żeśmy przypuszczali, znaczy jak mówiła moja żona, tylko jest zdecydowanie dalej. W związku z tym znowu mamy stepsy do porobienia i pewnie weźmiemy jakiś środek transportu, żeby dostać się na czas. No nie będę mocno oryginalny, bo znowu tramwaj, ale tym razem chciałbym, żebyście rzucili okiem. Nie wiem, czy będzie za mną widać. Zobaczcie, jaki on jest długi. To jest coś po prostu niesamowitego. Ale to jest nic, bo wcale nie stoję na początku. Bo z drugiej strony to on wygląda dokładnie tak. I znowu jest, zobaczcie. W sumie to jak pociąg, ale bez wagonów. Tylko jeden wielki wagon. Mistrzostwo świata. Absolutnie nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że słuchajcie, tam gdzie te światełka na dachu, jak widzicie, to tam chyba idziemy. Booking for 2 people. Dobra, słuchajcie, żarełko przyszło, drynie przyszły, tak to mniej więcej wygląda. No nic innego nam nie wypada zrobić, jak spróbować. Ewa, to na dachu w Budapeszcie najlepszego. Zdrowia. Thank you. Thank you very much. Kawałek Budapesztu. Wieczorem, nocą, po zachodzie słońca. Aha, no i zapomniałem wspomnieć. Słuchajcie, burgery były naprawdę wyśmienite. Polecam. Tak jak wspomniałem o burgerach, ale
to nic. Drinki też wymiatają. Co mogę rzec? No też polecam. Obawiam się, że na jednym drinku to się nie skończyło. No i mamy dwie następne takie bomby. No, wszystko znajdziecie w opisie. Uderzamy jeszcze, nie kończymy tego wieczoru, uderzamy do dzielnicy żydowskiej. A co tam? Najstarszy pub tutaj. Patrzcie, ta kolejka się absolutnie nie kończy. Jak na wybory w Polsce. Ostatnimi czasy oczywiście. Wylądowaliśmy w dzielnicy żydowskiej. To chyba już na zakończenie wieczoru, myślę. Chociaż kto wie, bo jeszcze kawałek drogi mamy do hotelu. Zobaczcie, co tu się dzieje dookoła, ile ludzi. No i przyszło nam zjeść ostatnie śniadanie w Budapeszcie z tego turnusu. No i pewnie jeszcze potuptamy trochę po Budapeszcie, zanim znajdziemy się na lotnisku. 28 stopni, a my po tych schodach, żeby jeszcze chwilę spędzić na baszcie. No i dotarliśmy, została nam niespełna godzina czasu i trzeba niestety jechać na lotnisko. Zobaczcie, zaczął się weekend i zdecydowanie więcej ludzi tutaj mamy, także mieliśmy trochę szczęścia być tu w czwartek, gdzie nie było aż tak tłocznie. Ale słuchajcie, skwar jest niesamowity. Zobaczcie, co tu dzieje się w weekendy. No oczywiście, jak podczas każdego wyjazdu, jest czas na magnesy, może jakieś suweniry. Sklepik macie tutaj na miejscu, zaraz obok baszty. No dobra, słuchajcie, trzeba podsumować te nasze niespełna 3 dni w Budapeszcie. Miasto z fajnym klimatem, ciekawe, fajni ludzie, smaczne jedzenie, takie urocze, fajne na weekend. Chociaż nie polecamy przyjazdu na sam weekend, w tygodniu chyba będzie lepiej, mniej tłoczno. No naprawdę warto zobaczyć tą stolicę przynajmniej raz w życiu. No dobra, nam nie pozostaje nic więcej, jak kończyć ten spacer, szukać autobusu, który zawiezie nas na lotnisko i wracać do naszej krainy deszczowców, planując kolejne wyjazdy. W sumie to zdradzę Wam tajemnicę, że już wyjazd jest zaplanowany. Może jakiś quiz znowu zrobimy? Tylko trzeba w ramach podpowiedzi zrobić beachbody. No to my będziemy pracować nad beachbody. Wyjazd zaplanowany, a Wy będziecie zgadywać gdzie. Zostawcie jakieś informacje w komentarzach, co sądzicie. Już spędziliśmy naprawdę fajne 48 godzin w Budapeszcie. Czekamy teraz, zobaczcie, z tej strony przyjeżdżają autobusy, które odwiozą nas na lotnisko. Tymczasem proszę nie zapomnijcie o lajkach. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, jak jeszcze tego nie zrobiliście. I oczywiście zostawcie komentarze, co sądzicie na temat tego materiału. A zdjęcia możecie zobaczyć na moim profilu na Instagramie. Mam nadzieję, że ona nie szuka następnych wakacji. Powiem Wam, że świetne są te połączenia. Po niespełna pół godziny jesteśmy na lotnisku. Autobus przywiózł nas bezpośrednio pod terminal. Mamy fast tracka, ale niewiele to zmienia, bo mamy lot opóźniony o na razie godzinę. Tacy laki jesteśmy. No, Budapeszt nas przetrzyma odrobinę dłużej.
Jakby ktoś nie wiedział, co zrobić z czasem, to tu jeszcze można sobie Porsche zamówić, jakbyście chcieli, na lotnisku. Jesteśmy po odprawie paszportowej. Zmierzamy do gate'u, żeby sprawdzić, co nas jeszcze czeka, ale chyba jeszcze pójdziemy na specjalny taras dla dorosłych. No dobra, rybcie, słuchajcie, dolecieliśmy na miejsce, jesteśmy w Glasgow. Pożegnaliśmy Budapeszt z temperaturą 30 stopni. Glasgow powitało nas z temperaturą 16 stopni i drobnymi opadami jeszcze po drodze. Fantastycznie, naprawdę stęskniliśmy się za domem. No i do następnego razu. Buziole, pa!